Chyba wszyscy lubimy chodzić do kina, kiedy gaśnie światło, włącza się muzyka, pojawia się na dużym ekranie film. Tak, to uczucie jest po prostu cudowne. Dlatego dzisiaj przedstawię Ci 10 największych hitów wszechczasów. Filmy, które zrobiły najwięcej pieniędzy w historii światowej kinematografii. Niektóre filmy są nowsze, inne są starsze, a nawet pojawi się na tej liście film z ubiegłego wieku. Dlatego nie przedłużam, zaczynamy. Kiedy Marvel coś już robi, to na całego i nie inaczej było z filmem Avengers. Wcześniej dostaliśmy kilka pomniejszych, można by rzec, filmów, bo oczywiście był Kapitan Ameryka, był Iron Man, ale wielką kulminacją oczywiście pierwszej fazy MCU był film Avengers z 2012 roku i jak najbardziej zarówno ja, jak i wy, widzowie, pokochaliśmy ten film, bo zarobił on w kinach 1 520 538 536 dolarów. Tak, w dolarach akurat jest ta lista i jak najbardziej jest to miejsce zasłużone, gdyż film jest pełen akcji, rewelacyjnych efektów specjalnych i przedstawia nam to wszystko, czego fani widowisk komiksowych pragną, czyli mamy Zuoli, mamy super świetnych bohaterów, Thor, Kapitan Ameryka, Hulk, Czarna Wdowa i tak dalej oraz mnóstwo akcji, dobry humor, fajna fabuła. Czego można więcej chcieć? Chyba niczego, dlatego miejsce 10. Avengers. Jakiś czas temu Disney stwierdził, robimy filmy aktorskie wszystkich naszych hitów animowanych. Więc tak samo jest i tym razem, bo Król Lew z 2019 roku jest to oczywiście aktorska wersja hitu sprzed kilku lat i trzeba przyznać, że Disneyowi to czasami wychodzi lepiej, a czasami gorzej. Są lepsze filmy, są oczywiście filmy gorsze, ale akurat Król Lew, no to zdecydowanie film, który musiał pojawić się na tej liście. Ponad 1 600 000 000 zarobionych w kinach i widzowie pokochali ten film. Wiadomo, że będzie kontynuacja. Kiedy? No to się oczywiście okaże, ale Król Lew daje nam to wszystko, czego chcemy, co kochamy, ciekawych bohaterów, dramaturgię, no nic więcej nie można chcieć, więc Król Lew ląduje na miejscu 9. Kiedy wiele lat temu, w latach 90. Steven Spielberg nakręcił pierwszy Park Jurajski, zapewne nie przypuszczał, że stanie się to tak wielkim hitem i tyle kontynuacji będzie i będzie to rzeczywiście wielki mega hit, ponieważ film Jurassic World zarobił ponad 1 671 000 000. Rzeczywiście potężne pieniądze, oczywiście wiadomo, później były kontynuacje, jedna, druga, trzecia. Wiadomo, że będą kolejne filmy z tej serii, no bo jak mówił Siara do Wąskiego, nie zażyna się kury, która znosi złote jaja. Dinozaury rządzą, ludzie próbują się do tego wszystkiego dostosować, ale widzowie pokochali ten film, postanowili szturmować kina i rzeczywiście wystarczyło to na miejsce 8 w rankingu wszechczasów, więc no rzeczywiście bardzo poważne miejsce. Ta lista pełna jest filmów superbohaterskich, filmów komiksowych i nie inaczej jest na miejscu 7, ponieważ pojawia się tutaj Spider-Man bez drogi do domu, film z 2021 roku. W tym filmie nagromadzenie super złoczyńców na centymetr kwadratowy taśmy filmowej jest wręcz astronomiczny, bo oprócz naszego oczywiście pajęczarza pojawia się Doktor Octopus, czyli Doc Ock, pojawia się Elektro, pojawia się Jaszczur, no i oczywiście Zielony Goblin i tak dalej. Mnóstwo rzeczywiście zacnych postaci, fabuła również bardzo interesująca, a dodatkowo to wszystko wpisuje się w MCU. Jak najbardziej Spider-Man jest częścią tego wielkiego uniwersum, więc nie mogło być inaczej. Widzowie poszli do kin 1 921 000 000. Astronomiczna kwota, ogromne pieniądze i rzeczywiście pokochaliśmy ten film. Nie był to koniec przygody Spidermana. Oczywiście, że tak. Wiemy, że Tom Holland jako pajęczarz powróci i nic tylko czekać, bo rzeczywiście Spider-Man rządzi. Kiedy mówiłem, że na tej liście jest mnóstwo komiksowych filmów, nie żartowałem, bo na miejscu 6 lądują Avengers Wojna bez granic. Jest to pierwszy film w tym zestawieniu, który przekroczył granicę 2 miliardów dolarów zarobionych i jest to kwota 2 052 415 000, więc rzeczywiście tutaj już wkraczamy w świat ogromnych pieniędzy i nic dziwnego, ponieważ do tej pory świat Avengersów, świat MCU rozbudował się do rozmiarów kolosalnych, monstrualnych. Mamy wszelkiego rodzaju różnych bohaterów, superbohaterów, złoczyńców, mamy komiksy, mamy animacje, mamy wreszcie seriale i to wszystko dostępne na Disney+. Po prostu dużo tego, ogromnie, a będzie jeszcze więcej. Miejsce 6, Wojna bez granic. Proszę bardzo, lecimy dalej. Na miejscu 5 ląduje kolejna produkcja spod znaku Disneya. Po tym jak za kilka miliardów dolarów studio zakupiło prawa do Gwiezdnych Wojen, stwierdzono, robimy, kręcimy kolejny film, dlatego Gwiezdne Wojny epizod 7 Przebudzenie Mocy ląduje na miejscu 5. Również ponad 2 miliardy dolarów zarobionych. Dostajemy nowy świat, nowych złoczyńców, nowych oczywiście superbohaterów.
Kylo Ren, tak, wielki złol, wielki jak najbardziej czarny, mroczny charakter i kilka innych postaci, które stały się początkiem do nowej trylogii Gwiezdnej Sagi. Film z 2015 roku to, co prawda, nie jest nowa fabuła, bo to już znamy z poprzednich części Gwiezdnowojennej sagi, ale jak najbardziej jest to przedstawienie świata nowemu pokoleniu, nowemu odbiorcy, a ten odbiorca stwierdził, pewnie, że tak, daję wam ponad 2 miliardy dolarów, bo to nas interesuje. Gdy James Cameron bierze się za kręcenie filmu, wiadomo, że to będzie mega wydarzenie. Nie zawsze hit, ale mega wydarzenie. Ale przy okazji Titanica mamy i jedno i drugie. 2 miliardy 264 miliony dolarów, 743 tysiące dolarów zarobionych. A nie było to tak oczywiste, gdyż kiedy James Cameron kręcił Titanica, budżet rósł i w pewnym momencie studio powiedziało, nie, musimy przestać kręcić, bo budżet jest zbyt duży. Ale wtedy reżyser powiedział tak, okej, ja zrezygnuję z mojej wielomilionowej garzy i wezmę tylko i wyłącznie procent z zysków. Film zarobi, ja zarobię. Nie zarobi, okej, wy nie stracicie na mojej garzy. Co wy na to? No i okazało się, że w ten sposób James Cameron zarobił grube miliony, a film Titanic z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach głównych stał się mega wielkim hitem i wielkim wydarzeniem kulturalnym. Chyba mam déjà vu, bo wydaje mi się, że dopiero co mówiłem o Jamesie Cameronie, ale niech tak będzie i tym razem. Miejsce trzecie, czyli brązowy medal, to Avatar Istota Wody z 2022 roku. Powracamy na Pandorę i tak jak to miało miejsce przy okazji pierwszej części, która powstała wiele lat wcześniej i tym razem James Cameron nie szczędził wydatków, wymyślał nowe rzeczy, nowe technologie, ażeby wszystko grało i pięknie się oglądało. Wiemy w tym momencie, że będą kolejne 3, może 4 części, nie wszystkie będą reżyserowane przez Camerona, ale zapewne pozostanie on jako producent wykonawczy. Ale miejsce trzecie, brązowy medal i 2 miliardy 320 milionów 250 tysięcy dolarów, to już rzeczywiście bardzo, ale to bardzo poważny zarobek. No i oczywiście, że tak, film zapisał się już w panteonie światowej kinematografii. Tutaj zarobek jest już astronomiczny, ponieważ 2 miliardy 799 milionów 439 tysięcy dolarów to jest wręcz kosmicznie, nomen omen dosłownie, ogromna kwota. Avengersi po raz czwarty jednoczą się, tym razem ich wspólnym wrogiem jest Thanos. Tak, zgadza się, wielki złol, który potrafi wszystko. No, niemalże wszystko, ale na pewno bardzo dużo. Film był końcem czwartej fazy i jak na razie jest to ostatni film o Avengersach. Mam nadzieję, że kolejne produkcje z podznaku Marvela również pojawią się na tej liście. Jeżeli takowe oczywiście wskoczą do dziesiątki, będzie aktualizacja. Zanim miejsce pierwsze, 3 filmy, które zarobiły najwięcej pieniędzy, ale po uwzględnieniu inflacji. Na miejscu pierwszym kolejna produkcja od Jamesa Camerona, tym razem jest to Avatar z 2009 roku. Film zarobił 2 miliardy 923 miliony 706 tysięcy dolarów i 26 centów. Więc rzeczywiście kwota astronomiczna, ogromna, nie do pokonania, po prostu bardzo duża. James Cameron przedstawił nam 3D w nowej jakości. Rzeczywiście była to ciekawostka, nowinka, która bardzo szybko się zestarzała i w tym momencie już jest praktycznie rzecz biorąc nieużywana. Avatar w głównej mierze to efekty specjalne, ale nie tylko, bo mamy interesującą fabułę, ciekawych bohaterów, wielu aktorów po raz wtóry występuje w filmie Jamesa Camerona i cóż, nic dodać, nic ująć. Wszyscy, również ja, zachwyciliśmy się Pandorą, stwierdziliśmy, że to jest piękne, to jest coś nowego, coś ciekawego. Dzisiaj mogłoby być inaczej, ale w roku 2009 Avatar pochwycił nasze serca, Pandora sprawiła, że tak, wszyscy chcieliśmy być niebieskimi, tak jak kiedyś śpiewał zespół Eiffel 65 i co tu dużo mówić, miejsce pierwsze jak najbardziej zasłużone, może kiedyś dobije do 3 miliardów dolarów, bo co jakiś czas James Cameron wprowadza pewne ulepszenia, unowocześnia swoje filmy i wypuszcza je w ograniczonej liczbie do kina. Może ten film zarobi brakujące niespełna 77 milionów dolarów i będzie pierwszym filmem w światowej kinematografii, który przekroczy astronomiczną kwotę 3 miliardów dolarów. A pytanie do Ciebie, które z tych filmów było Ci dane zobaczyć w kinie? 1, 2, 3, 5? Podaj tytuły w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Oczywiście tę, jak i pozostałe dziesiątki montował Lincoln. Tutaj jest oczywiście link do jego kanału, możesz sprawdzić, zobaczyć, co tam u niego słychać. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich dziesiątek, to sprawdź listę, którą widzisz na ekranie.